Cześć, witam Was serdecznie, to znowu ja, Rafał ze Spectrum Filaments. Dzisiaj będziemy mieli trochę luźniejszy dzień, więc możemy trochę się pobawić. Więc wydrukowałem fajny model, na pewno link znajdziecie w opisie. Będziemy składać, proszę Państwa, boisko do koszykówki. No taki bardziej arcade bym powiedział, no ale wiecie o co chodzi. Tak, mamy tutaj sporo części do poskładania. Zobaczcie ile tego jest. Tutaj mieliśmy same filamenty, defilament, wszystkie kolory, bardzo dużo czarnego oraz białego i czerwonego. Na pewno warto wybrać sobie filamenty defilament PLA Light do tego projektu, bo sprawdza się tu naprawdę dobrze. Tak, zacznijmy od naszej koncepcji tutaj polegającej na tym, że musimy złożyć wszystko do kupy. I teraz tak moje pieski się tu pokazują. Tutaj na pewno mamy jeden boczek. Wszystko powinno pasować bez kleju, z tego co wiem, więc będzie to wyglądało mniej więcej tak. Aha, dobra, to chyba najpierw musimy złożyć to. Nie ściągnąłem instrukcji, jak to każdy porządny gadżeciarz i majsterkowicz. Instrukcja niepotrzebna. Ciekawe jest to, że ten parkiet został wydrukowany z drewnianego PLA, więc to będzie na pewno bardziej imersyjne, można było powiedzieć. Dobra, sprawdźmy, czy pasuje nam ten jeden boczek. Na długość powinien być ok. Dobra, chyba to mamy. Teraz dopasujemy sobie tu. Ślicznie. Drugi boczek. Mam nadzieję, że te siatki zamontujemy później. Chyba zamontujemy. O, wygląda to całkiem nieźle. Okay. Podejrzewam, że tak to miało wyglądać. Co nie? Tak. Dalej mamy chyba tutaj jakiś taki element. Tak, zapomniałem założyć siatkę. Ona miała być, zdaje się tak. Okay, jeszcze ją trochę nagniemy, to założymy. Tutaj mamy jedną siatkę. I tutaj mam jeszcze takie 3 elementy. Dodatkowo kosz oraz wyrzutnie. A piłki będą później. Dobra, mamy jeden boczek zamontowany. Myślę, że teraz można kosz zamontować, bo to jest dosyć ważny element. Bez niego może by się ciężko grało. Dobra, chyba nie musimy iść całkiem na zewnątrz. Teraz drugi boczek. Ok, i teraz muszę jeszcze zamontować te mocowania. I to było, podejrzewam, że chyba po prostu podstawka to była. Jedna z tej strony, która będzie to trzymała po prostu. Dobra, i jeszcze jest jeden element, który ląduje tutaj. Na samej górze. O tak. Tu już mamy mniej więcej nasze boisko gotowe. Jeszcze zostanie nam wyrzutnia do zamontowania, która ma być tu. No i teraz co? Musimy grać tak, żeby trafić piłką do kosza. Skąd weźmiemy piłeczki? No, z drukarki 3D, ale skąd weźmiemy piłeczki? Spójrzcie, ile tego jest. Trochę tego składania będzie, bo wydrukowałem na zapas. Pewnie domyślacie się dlaczego. Na szczęście jedną już złożyłem wcześniej, więc nie będziemy musieli patrzeć na to, jak ja to wszystko składam. Aczkolwiek nie jest to trudne. Wystarczy wziąć taki kwadracik, wcisnąć go do środka, wziąć drugą połówkę, dopasować liniami i po prostu mocno ścisnąć, aż się wkliknie w swoje miejsce. O,
i dzięki temu mamy naszą piłeczkę złożoną. I teraz ja będę trenował i będę próbował trafić do naszego kosza. Dobra, chyba trzeba mocniej naciągnąć. O, trochę za mocno. Prawie. Zapraszam Was na forum Next, będziemy razem w to grali i zobaczymy, kto więcej punktów zdobędzie w odpowiednim czasie, albo po prostu będziemy grali na piłeczki. Więc jeżeli się wybieracie na forum Next, szukajcie stoiska Spectrum Filaments. Ja tam będę i możemy trochę powalczyć. Ja już dziękuję bardzo za Waszą uwagę, mam nadzieję, że film Wam się podobał i był dla Was w jakikolwiek sposób inspirujący, więc jeżeli tak, to zapraszam oczywiście do subskrypcji, polubienia tego filmu i oczywiście do sekcji komentarzy, aby podzielić się Waszymi wrażeniami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!